Ile to trzeba by wydać, żeby z takiego seryjnego fatboya przejść na porządnego customa? Cena, czy warto? Mamy na pewno złotą tarczę. Jest to element przy całym projekcie, który najmniej może kosztować. Styl wykonania. Do grubego sprzętu jak najbardziej pasuje pogrubiona kierownica z wycięciem pod pompę, plus na postoju na pewno to świetnie wygląda. Ale chodzi o to, że dałem tak trochę przekonaniu, że jednak tu jest wygodniej, nie? Wiesz o co chodzi. Motocykl ma 3 układy głośności przełączane elektronicznie i tak naprawdę kończąc już to wszystko, siemanko, dzisiaj na materiale przegadamy sobie temat 3 fatboyów, ich stan przebudowy, czyli od personalizacji delikatnej, budżetowy customing i coś zaawansowanego dla wyjadaczy, czyli gruba przeróbka. W tym materiale przegadamy sobie na pewno lakier, kierownicę, felgi, błotnik i układ hamulcowy, który widać już na pierwszy rzut oka. Pogadamy o pneumatyce, czy jest warta tych pieniędzy. Przegadamy sobie, jak możemy spersonalizować Twój motocykl, tak żeby już cieszył oko, więc zacząłbym na pewno od kierownicy, układu wydechowego, zespołu tarczy, czyli przód, tył, układ hamulcowy wymienić sobie, tak żeby nie wyciągnął wszystkich pieniędzy z Twojej kieszeni, a na pewno już cieszył oko. Zacznijmy od kierownicy, często o tym gadamy na grupach, a więc podyskutujmy. A więc tak, pierwsze dobieramy wysokość kierownicy względem sylwetki kierowcy. W moim przypadku 10, a 8 kierownicy w zupełności jest wygodna. Styl wykonania. Do grubego sprzętu jak najbardziej pasuje pogrubiona kierownica z wycięciem pod pompę. Komfort jazdy. W moim przypadku kierownica w tej wysokości wpływa na pewno na moją sylwetkę. Jak siedzę na motocyklu, jest to dla mnie na pewno wygodniejsza pozycja niż na fabrycznej kierownicy, która jest raz, że z takim ugięciem, dosłownie może trochę przesadziłem z takim. Mi ona nie leży, większości osobom też nie. Kto co lubi. Dla mnie wygoda na pewno w przypadku takiego motocykla jest kierownica z wyprostowanymi rękoma do przodu przy takiej jeździe na co dzień. Wygląd motocykla po zmianie kierownicy na pewno wpłynęło na jego linię. Nie jest już takim powiedzmy dziadkowozem, niestety tak musimy to nazwać. Dostał trochę agresywniejszego wyglądu. Ten motocykl już widać, że tą sylwetką zrobił się naprawdę grubszy. Kierowca tutaj jest na pewno wyprostowany. Więc moim zdaniem warto wydać na pewno na ten element pieniądze i nie warto oszczędzać. Kolejnym elementem, o którym na pewno chciałbym powiedzieć, jest owiewka silnika, która uzupełnia tą dziurę, która tu powstała między kołem a silnikiem, która na pewno wpływa na wygląd całego projektu, na jego na pewno agresję, wysokość. Wizualnie przedłuża tutaj silnik, zostawia po prostu ten element tutaj krótszy. Można by to zostawić bez tego. Czy wizualnie to obniża motocykl? Na pewno tak. Sami ocencie, czy założylibyście taki element do swojego motocykla, czy raczej byście zrezygnowali z niego. I teraz tak, cena, czy warto? Jest to element przy całym projekcie, który najmniej może kosztować, więc moim zdaniem warto to założyć. Nie zrujnuje to Waszego budżetu, więc montujcie śmiało. Kolejnym elementem, który jest zamontowany w jednym z naszych motocykli, jest pneumatyka. I tutaj można by się trochę rozwinąć z tym tematem akurat, bo mamy tak, pneumatykę, która świetnie wygląda na postoju. Błotnik siedzi na oponie praktycznie bez szczeliny. Pod oko jest to świetne. Na pewno jeżeli byśmy mieli większy budżet, jak najbardziej założyłbym sobie to. Lecz na pewno, jeżeli robisz projekt budżetowy i nie chcesz wydać ilość 10 tysięcy na cały motocykl, odpuściłbym sobie tą akurat rzecz, którą można by tu dołożyć. W zupełności zrobiłbym kostkę obniżającą oryginalny amortyzator i został przy wysokości koło tam powiedzmy 4-5 cm. Można jeszcze z tą wysokością zejść, lecz wtedy stracimy już całkowicie na wygodzie tego motocykla. Podsumowując, jeżeli nie chcecie wydać na 100 tysięcy, zostańcie przy oryginalnym zawieszeniu, obniżcie ewentualnie tylko sam amortyzator, a jeżeli macie większy budżet, idźcie w pneumatykę. Na pewno w czasie jazdy wpłynie to mocno na komfort Waszego kręgosłupa, Waszych odczuć z jazdy.
Plus na postoju na pewno to świetnie wygląda. Kolejnym elementem, który mamy wyposażony w nasze motocykle, mamy tak, monowahacz i szerokie felgi versus oryginalne felgi polakierowane na czarno. Czy warto? Wracamy znowu do budżetu. Jeżeli mówimy o budżecie, to na pewno powiedziałbym, że polakierować oryginalne felgi na czarno, założyć ładną tarczę pod to z układem hamulcowym, który jest widoczny, wygląda to świetnie. A jeżeli masz większy budżet i na pewno chcesz trochę poświęcić temu projektowi, poszedłbym w jakieś dedykowane felgi frezowane, do tego monowahacz, który likwiduje po prostu te niepotrzebne elementy z tej strony i robi robotę. Powiedz sam, założyłbyś monowahacz, czy zostałbyś przy oryginalnym układzie? Następnym elementem, który na pewno jeszcze jest warty Waszej uwagi, będzie układ wydechowy, który na pewno musi brzmieć w tym motocyklu. Więc tak, można na pewno pójść, tak jak ja tu wybrałem, w układ TBR-a czarny z karbonem. Jest to układ wydechowy dosyć głośny. Mi generalnie to nie przeszkadza, jest to mój motocykl, ale mamy też wersję, która jest homologowana, jak w tym projekcie z niebieskim. Motocykl ma 3 układy głośności przełączane elektronicznie, plus to czerwone wykończenie. Jest to na pewno coś fajnego, który wykańcza ten element. Powiedz sam, czy wydałbyś na ten element swój budżet, czy nie? Na pewno musisz na coś postawić. Oryginalny układ wydechowy tutaj na pewno nie może pozostać. I teraz tak, najważniejszym elementem, który według mnie jest, to jest poczernienie silnika, lak i innych elementów, tak żeby wyglądały jak w tym. To jest must have każdego projektu. Można się pokłonić tutaj i zacząć elementy wymieniać już na czarne, na przykład dedykowanej firmy akcesoryjne, co na pewno podbuduje cały budżet. Ja jestem zdania, że jeżeli robimy to w własnym zakresie, czyli na własną rękę, w zupełności można rozebrać zawieszenia, silnik, wszystko przelakierować na czarno. I tutaj akurat nie ma mowy, że warto, nie warto. Trzeba to zrobić, żeby ten motocykl jakkolwiek był wykończony. Kolejnym elementem, który na pewno wpływa na Wasz komfort, będzie siedzenie. I to jest już temat tak naprawdę personalizowany do każdego kierowcy. Każdy powinien sobie fotel dobrać tak naprawdę pod siebie, bo jest to temat rozległy. Czy tym motocyklem będziesz jeździł dalej, czy to jest motocykl, który ma tylko wyglądać. Często w projektach, które mają tylko wyglądać, te fotele na pewno nie są wygodne. Tak jak na przykład w tym modelu jest fotel wykonany z przeszyciami pod lakierowanie. Mamy tutaj element siedzenia, który jest w tym motocyklu, którym ja jeżdżę. Ma fajnie podbicie pod lędźwia. Na pewno jest to fotel, który przy dłuższej jeździe wpływa na komfort i jest mega wygodny. Przy czym świetnie wygląda, jak dla mnie, przy tym motocyklu. Więc oceń sam, czy wolisz fotel customizowany, tak jak tutaj mamy z niebieskimi przeszyciami, czy również akceptujesz fotel czarny, który jest w tym motocyklu. Oświetlenie. A więc ja usunąłem na pewno te oryginalne kierunkowskazy, które tutaj totalnie nie pasują. Kierunkowskaz został ukryty pod pompą hamulcową. Na pewno świeci to mocno, więc jeszcze oprócz tego przegadajmy sobie układ hamulcowy z tyłu i kierunkowskazy, które również są zintegrowane w małym kierunkowskazie. A więc oświetlenie mamy jeszcze również z tyłu. Zastosowaliśmy tutaj zintegrowane oświetlenie łącznie, tak, pozycja, stop, kierunkowskaz w jednym małym elemencie, kierunkowskazie, który prezentuje się tutaj tak, czyli mamy stop, mamy kierunkowskaz, wszystko jest w małym elemencie ukryte, wielkości jednogroszówki. Na tym akurat nie warto oszczędzać, warto założyć element firmowy, który ma homologację, wykańcza to świetnie projekt, nie zaburza tej linii, więc montujcie. Mamy jeszcze element, który na pewno wpływa na wygląd przedniego koła. Jest to układ hamulcowy, który mamy tutaj element złoty, element niebieski, który się świetnie spisuje z naszym lakierem. Przegadajmy sobie może z osobna. Mamy tak, wersję powiedzmy budżetową, którą możemy tak nazwać. Jest wymiana tarczy. W tym wypadku się fajnie udało dobrać tarczę do elementów lakieru, czyli na tej czarnej feldze ta niebieska tarcza świetnie się prezentuje, ale nie poszliśmy za daleko. Zacisk został fabryczny, który jak najbardziej świetnie hamuje i nie było potrzeby tutaj zmienienia tego na element, który mamy widoczny, krótko przechodząc do tego motocykla. Mamy tutaj dosyć pokaźne zmiany. Mamy na pewno złotą tarczę, złote śruby, złoty zacisk, który jest 6-tłoczkowy. Jest to bardzo duża modyfikacja, która
na pewno wpłynie na koszt modyfikacji całego motocykla. I teraz, czy warto? To już tak naprawdę zostawiam do Waszej opinii, bo są to dwie różne rzeczy. Możemy to zrobić budżetowo, wymienić tarczę firmy renomowanej, ale jeszcze nie polecieć za daleko, lub wymienić cały układ hamulcowy, ale tutaj już mówimy o 10 i więcej tysiącach, co na pewno nie pomoże w budżetowym projekcie. I teraz tak, poszedłbyś w cały układ hamulcowy, czy jednak wystarczy wykończyć to świetnie i też jest według mnie git. Kolejny element, który można szybko i fajnie, tanio przerobić swój projekt, jest wymiana śrub schromowanych i założenie korków, które użyliśmy w tym projekcie. Nie potrzeba wydawać wielu pieniędzy, żeby to naprawdę fajnie się działo. Jest to mały trik, który fajnie wykończy Twój motocykl. Podsumowując, na pewno każdy projekt trzeba przegadać sobie kwestię lakieru. Wybór koloru, który tutaj w moim wypadku został przygotowany, nie był przypadkowy. Moja decyzja jest jasna. Wybrałem niebieski z brokatem. Chciałem, żeby ten motocykl prezentował się w słońcu na elementach czarnych, żeby po prostu coś tu się wyróżniało. Nie poszedłem w jeden kolor, jak czasami w niektórych projektach czarno-czarny. Chciałem to odciąć jasnym kolorem niebieskim, który prezentuje się na tym motocyklu świetnie, na słońcu jeszcze lepiej. Cały lakier na pewno wykańcza ten projekt w zupełności w 100% super. A więc jak lakier wpływa na cały projekt? No, na pewno każdy liczy budżet na taki projekt. Możemy to zrobić w miarę pod oko, czyli jak w tym projekcie. Nie warto oszczędzać na lakierniku, ale można pójść krok dalej, czyli tutaj mamy złoto w lakierze i tak dalej. Jest tego mnóstwo, co widać w tym projekcie. Generalnie uważam, że w każdym projekcie, jeżeli nie dacie wszystkiego na jedną kartę i lakier nie będzie dobrany do całej reszty, to będą akurat pieniądze zmarnowane. Tu uważam, nie warto oszczędzać. Podsumowując, tak naprawdę budżet masz jeden, to Ty będziesz musiał zadecydować, na co postawisz. Czy postawisz na personalizację i na tym Ci na dzisiaj starczy? Pójdziesz krok dalej, czyli przebudujesz swój motocykl, będzie cieszył oko i w zupełności też to Ci wystarczy? Czy jednak pójdziesz o krok dalej, czyli zostawisz z fabrycznego motocykla praktycznie tylko ramę i praktycznie to już będzie wszystko, co możesz wykonać. Więc widzicie, możliwości jest wiele. Tak naprawdę musicie podjąć decyzję sami. Napiszcie w komentarzu, jak Wy byście przebudowali swój motocykl. A żeby nie pominąć kolejnego projektu, zostawcie suba i widzimy się w kolejnym odcinku.